Witamy serdecznie szanownych widzów. W tym materiale chcemy przedstawić Wam solucję do gry Gothic, znajdującej się w jednej z przedpremierowych wersji. Mamy tu na myśli wersję 0.64b, do której posiadamy dostęp wraz z oryginalnymi plikami, które nabyliśmy w sierpniu 2020 roku. Warto tu wspomnieć, że wersja ta pochodzi z lipca 1999 roku, czyli na niecałe 2 lata przed premierą Gothica 1. W plikach prealfy możemy natknąć się na solucję, która miała służyć zapoznaniu gracza z panującymi w grze zasadami oraz różnymi mechanikami. Chcemy jeszcze wspomnieć, że wersja ta posiada dubbing w wersji angielskiej. Leave this place. Leave this place or I will call for the Templars. Demo miało służyć na różnych pokazach przez Piranię, aby zwiększyć zainteresowanie grą. Dlatego dialogi czytane głosowo przez NPC były czymś rzadko spotykanym. Większość gier RPG tamtych czasów posiadała dialogi, które gracz musiał sam czytać, ale dość już o tym. Tak więc zapraszamy Was do obejrzenia materiału. Gothic 0.64b Prealpha Solucja. Witamy na pierwszej wycieczce z przewodnikiem po złożonym świecie Gothica. W tym demie przygotowaliśmy specjalny scenariusz, aby pokazać Wam wiele cech, środowisk, stworzeń, niezależnych postaci, nie będących graczami oraz specjalne umiejętności 4 głównych klas postaci w Gothic. Zwróć uwagę na występujące różnice pomiędzy tym demo a wersją finalną. W ostatecznej wersji Gothic będziesz miał wybór, aby stać się jedną z 4 różnych klas postaci. Wojownik, zrób to w prosty i brutalny sposób. Złodziej, wybierz podstępną i złośliwą drogę. Mag, bądź władcą magicznej mocy. Psionik, zmuś innych do działania zgodnie z Twoją siłą woli. Każda z wymienionych klas używa innych umiejętności oraz zaklęć, aby poradzić sobie z problemami, jakie czyhają na gracza w grze. Gdy zdecydujesz się na wybór klasy postaci, będziesz zmuszony grać nią do końca swojej rozgrywki. Jeśli chcesz wybrać inną klasę, będziesz musiał uruchomić nową grę. Ale w wersji demo chcieliśmy pokazać różne umiejętności wszystkich klas w nieco uproszczony sposób. Dlatego też dajemy Wam skrypt, dzięki któremu będziecie mogli przełączać się pomiędzy wszystkimi klasami, aby poznać ich różne umiejętności. Oczywiście ten kod skryptowy nie będzie dostępny w finalnej wersji gry, ale wystarczy już tych słów. Teraz uruchomimy nową grę. Zaczynasz przed kamiennym mostem wznoszącym się nad małą, płynącą rzeką. Świetnie. Naciśnij klawisz strzałki w górę, aby postać gracza będąca wojownikiem ruszyła w stronę mostu. Teraz naciśnij strzałkę w lewo lub w prawo, aby obrócić postać gracza. Zaskoczony? Chyba nie. Aby Twoja postać mogła skakać, przytrzymaj Alt i naciśnij górną strzałkę. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz terenowi. Przytrzymaj 0 na klawiaturze numerycznej i użyj klawiszy kursora, aby spojrzeć na krajobraz. Pamiętaj, że zasięg widzenia wynosi około 800 metrów. Teraz idź swoją postacią w kierunku mostu. Po prawej stronie znajdziesz miecz, który jest oparty o słupek. Podejdź tam, przytrzymaj Alt i wciśnij strzałkę w górę, aby się na to wspiąć. W ten sposób możesz omijać różne przeszkody. Spodobała Ci się ta broń? W porządku. Skieruj się w stronę miecza opartego o słup, aż na górze ekranu pojawi się słowo szeroki miecz. Jest to pewnego rodzaju skupienie bohatera, które pokazuje, do jakiego przedmiotu, obiektu lub postaci odnosisz się, wykonując jakąkolwiek czynność. Mechanizm automatycznego namierzania stara się w trakcie gry złapać najbardziej sensowny cel. Może to być zarówno przedmiot, jak i postać. Podnieś teraz miecz, wciskając Ctrl plus strzałka w górę. Czy broń zniknęła? Spróbuj teraz nacisnąć klawisz Tab. To otworzy inwentarz gracza.
Zmień kategorię za pomocą strzałki w lewo lub w prawo. Przesuń niebieską flarę wyboru. Teraz wyposaż gracza w broń. Wyposażone przedmioty są oznaczone czerwoną flarą wyboru. Wciśnij ponownie Tab, aby zamknąć ekwipunek. Przebiegnijmy teraz przez most. Brakuje tu kilku desek, ale ty jesteś prawdziwym bohaterem, a herosi nie boją się zmoknąć, więc po prostu biegnij dalej i nie patrz w dół. No i chlap, wpadłeś do wody. Teraz twoja postać nurkuje. Poruszaj swoją postacią wciskając Alt, jednocześnie używając klawiszy kursora do zmiany kierunku. Jeśli wypłyniesz z powrotem na powierzchnię, postaraj się wrócić do brzegu, z którego wystartowałeś. Teraz postaramy się przejść przez most jak prawdziwi mężczyźni. Prawdziwy mężczyzna nie znosi moknąć. Podejdź więc do szczeliny z wciśniętym shiftem. To sprawia, że postać automatycznie unika spadania z gzymsów. Wciśnij Alt i górną strzałkę, a twój bohater będzie mógł przeskoczyć przeszkodę. Można również nacisnąć Alt podczas biegu. Dobrze, wystarczy tych nudnych ćwiczeń. Przejdźmy dalej i spróbujmy zasmakować nieco akcji. Droga miecza. Po przejściu przez most zbliżysz się do skrzyżowania przy drzewie kata. Biegnij przed siebie w kierunku małego zielonego potworka, stojącego na środku drogi. Jest to goblin. I dla twojego bezpieczeństwa zadbaliśmy o to, aby była to nieruchoma kaczka. Teraz wyciągnij swoje ostrze. Zapytasz pewnie, jakie ostrze? To wielkie, paskudne, metalowe coś na lewym biodrze, rzecz jasna. Aby to wyciągnąć, wciśnij spację. Przygotuj zamachnięcie miecza za pomocą klawisza Ctrl i naciśnij strzałkę w górę, lewo lub w prawo, dzięki czemu postać wykona animację ataku w zależności od kierunku, który wybrałeś. Goblin nie był żadnym dla ciebie wyzwaniem. Stracił swój kij, który możesz nawet podnieść. Oczywiście ta laga nie jest tak dobra jak twój miecz. Zauważ, że przed podniesieniem przedmiotów musisz schować broń. Czy próbowałeś zrobić krok do tyłu, przytrzymując broń? Nie? Spróbuj, naciskając Ctrl i strzałki w dół. Z bronią w ręku możesz wykonać prawie każdą czynność. Ale bądź ostrożny, większość ludzi nie będzie tolerować tego, że spacerujesz po ich terenie z wyciągniętą bronią. Spróbuj więc spokojnie schować swój miecz. Podążaj ścieżką w kierunku dużego obozu z gigantyczną, kolczastą wieżą sięgającą chmur. Teraz sprawdźmy, czy poradzisz sobie z prawdziwym przeciwnikiem. Ruszaj i przygotuj się na spotkanie ze ścierwojadem. Ale bądź ostrożny, bo dziobie. Na wypadek, gdybyś był nieprzygotowany, spróbuj użyć klawisza Delete. To szybko wskrzesi twoją postać w miejscu, gdzie zginęła. Ten cheat nie będzie dostępny w wersji finalnej, ale nie martw się. Ścierwojad nie posiada opcji Delete i nie wskrzesi się, gdy go zabijesz. Życie w obozie. Idź dalej ścieżką w kierunku obozu. Przy wejściu stoi dwóch paskudnych facetów, Borik i Bloodwin. Get lost. Zawsze mają zły humor, więc nie przebywaj zbyt długo w ich pobliżu, ponieważ może się to źle skończyć. Get lost. If you don't disappear quick style, you'll be in trouble. Get lost. If you don't disappear real fast, you'll be in trouble. Stop him! You're gonna have it now. Aha, jeszcze jedno. Bardzo bym prosił, bądź tak uprzejmy i nie gap się na Bloodwina, załatwiającego swoje potrzeby. Nawet tacy bandyci jak on potrzebują trochę prywatności. Przejdź obok strażników i wejdź do obozu. Wszyscy skazańcy nazywają go Starym Obozem, tylko dlatego, że był pierwszym obozem. Zwróć uwagę na posąg stojący na środku głównego placu. Jest on czczony przez Fortuno. Nie trać czasu na rozmowy z nim, ponieważ nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Wszystko, co nie zagraża jego życiu, nie będzie dla niego ważne. Rozejrzyj się nieco po terenie. Tutejsi faceci naprawiają swoje chaty, gotują bądź grają na lutni. Porozmawiaj z nimi, a opowiedzą ci, co robią. Nice tune. It's the only one I can play. How are things?
If you want to stay here, shut up and sit down. What are you going to have? The same as always, meat bug soup. How are things? Don't talk my head in, the slop will burn. Nice hut. I've built it myself, as nearly everybody else here. How are things? I need to carry on, it'll soon be raining. Wewnętrzna brama. Spójrz na dużą kratę oddzielającą wnętrze obozu od nieuprzywilejowanych szumowin z zewnątrz. Naprawdę chciałbyś wejść do środka, ale jak to zrobić? Podejdź do krat, spójrz przez bramę. Czy widzisz faceta ubranego w zielone łachmany i wyposażonego w kokardę po drugiej stronie? To jest postać gracza klasy złodziej. Naciśnij 2, aby przejść do tej postaci. Poszukaj kołowrota obok bramy, który otworzy kratę. A teraz możesz zgadnąć, co będziesz musiał zrobić. Udaj się do tego kołowrotu, abyś mógł otworzyć bramę. Jeśli chcesz zamienić się z powrotem w wojownika, naciśnij 1. Możesz teraz wejść tą postacią do wewnętrznego obszaru. Takie sytuacje często występują w misjach poświęconych wielu graczom. Nawet członkowie drużyny, którzy nie są graczami, a jedynie sztuczną inteligencją, są w stanie wykonywać proste zadania, takie jak ta, aby pomóc graczowi osiągnąć zamierzony cel. Droga zwinności. Jeśli przełączyłeś się z powrotem na postać wojownika, wróć do klasy złodzieja. Uważaj na szubienicę. Mam nadzieję, że strażnicy nie powieszą cię na niej. Po lewej stronie znajduje się duży budynek. Wejdź tam i zwróć uwagę na drewnianą skrzynię po lewej. Zgaduję, że chcesz się do niej dostać, prawda? Dobra, stań przed skrzynią i spróbuj ją otworzyć. Cholera, skrzynia jest zamknięta, a ty nie masz klucza. Spójrz w prawo. Tam jest strażnik Angar. On będzie miał klucz. Na szczęście stoi tyłem do ciebie, więc cię nie zauważy, ale uważaj. Jeśli podejdziesz zbyt blisko, z pewnością cię usłyszy. Ponieważ twoja postać jest złodziejem, może się oczywiście skradać. Przytrzymaj klawisz Shift i przybliż się do Angara. Jeśli staniesz tuż za nim, wciśnij Ctrl plus strzałka w prawo, aby zajrzeć do ekwipunku Angara. Możesz tam wybierać przedmioty w taki sam sposób, jak we własnym ekwipunku. Teraz przenieś przedmioty do swojego własnego ekwipunku. Gratulacje! Zdobyłeś klucz. Teraz wróć do skrzyni. Ponownie stań przed skrzynią i spróbuj ją otworzyć. Zabierz miksturę ze skrzyni i bądź szczęśliwy. Ostrzeżenie, nie pij tej żółtej mikstury, to jest szalony byk. W porządku, i tak nie spodziewałem się, że będziesz mnie słuchał. Teraz twoja postać wpadnie w szał. To ten sam efekt, który wywołuje magiczna bariera i jedno z zaklęć psionicznych. Miejmy nadzieję, że ten efekt szybko minie. Droga magii. Wróciłeś już do siebie? Dobra, chodźmy do lochów. Przejdź obok Angara, aż staniesz przed kratą prowadzącą na zewnątrz. Teraz skręć w prawo i idź korytarzem w dół do piwnicy. Spotkasz tam postać klasy maga. Przełącz się na tę postać, wciskając 3. Zmiana kategorii broni odbywa się poprzez przytrzymanie spacji i naciśnięcie kursora strzałki góra-dół. Przełącza się w ten sposób pomiędzy wyposażoną bronią do walki wręcz, bronią dystansową i zaklęciami. W tej chwili twój mag jest uzbrojony tylko w gołe pięści i magię. Na dole jest dość ciemno, więc spróbujmy rzucić czar. Puść spację, aby przygotować zaklęcie światła. To jak przygotowywanie broni. Zwróć uwagę na magiczny efekt wokół prawej ręki. Wciśnij Ctrl. Niechaj stanie się światłość i stała się światłość. Teraz się rozejrzyj. Na ścianie powinien znajdować się przełącznik przypominający dźwignię. Stań twarzą do przełącznika i naduś na niego. Usłyszysz jakieś dudnienie. Teraz wszystkie drzwi do celi są otwarte. Nadszedł czas, aby pokazać skazańcom, jak potężnym czarodziejem jesteś.
Ale samo noszenie tego zgrabnego efektu świetlnego nad głową nie uczyni z ciebie potężnego czarodzieja. Za to zaklęcie ognista kula już to zrobi. Wybierz zaklęcie ognistej kuli. Twoja prawa pięść jest teraz pochłaniana przez małą kulę ognia. Wejdź na korytarz i zajrzyj do pierwszej celi po lewej. Tam są zombie. Czyż zombie nie są szczególnie podatne na ogień? Skup się jednak na nieumarłym potworze. Przytrzymaj klawisz Ctrl i obserwuj kulę ognia rosnącą między twoimi dłońmi. Zauważ, że twoja mana, czyli te niebieskie symbole na dole ekranu, maleją. Jeśli stwierdzisz, że kula jest już wystarczająco duża, puść klawisz, aby postać rzuciła nią w kierunku zombie. Odwiedź pozostałe cele i spopiel wszystkie nieumarłe abominacje. Skończyła ci się mana? To żaden problem. Otwórz swój ekwipunek i wypij jedną z tych niebieskich mikstur. To powinno wystarczyć. Jeśli twój mag oberwał zbyt mocno od zombie, możesz wypić czerwoną miksturę, aby odzyskać utracone zdrowie. Albo możesz się uleczyć za pomocą czaru leczenie. Siła umysłu. Dość już śmierdzących piwnic wypełnionych nieumarłymi pokrakami. Wciśnij 4, aby wejść do grywalnej, psionicznej postaci. Przede wszystkim bądź ostrożny i uważaj na kroki, ponieważ możesz spaść z murów. Pamiętaj o przydatnym klawiszu Shift. Przejdź przez drzwi, a dostrzeżesz 2 bandytów stojących zdecydowanie zbyt blisko krawędzi. Przygotuj psioniczne zaklęcie wiatru uderzenia. Mały huragan utworzy się wokół twojej prawej pięści. Stań twarzą w twarz z jednym z nich i przytrzymaj Ctrl, aby wytężyć moc potęgi swojego umysłu. Puść klawisz i patrz, jak wpadają w otchłań śmierci. Podejdź ostrożnie do krawędzi i spójrz w dół na swoje ofiary. Z ruin wieży prowadzą jeszcze jedne drzwi. Zanim przez nie przejdziesz, przygotuj zaklęcie Kontrola Człowieka. Skup się na facecie o imieniu Wąż, stojącym na ruinach muru. Przytrzymaj klawisz i obserwuj, jak energia psioniczna atakuje jego umysł. Oczywiście nie może on wytrzymać psionicznej mocy maga takiego jak ty, więc kontrola nad jego ciałem jest natychmiastowa. Kamera powinna teraz zawisnąć za twoją nieszczęsną ofiarą. Po co kupować miecz, skoro przeciwnicy są gotowi dać ci wszystko, co zechcesz? Otwórz jego ekwipunek, wybierz miecz i każ mu upuścić go na ziemię. Oczywiście jego wino też powinno przy okazji wylecieć z jego ekwipunku. Teraz kontrolowane przez ciebie ciało może stać się zagrożeniem dla innych skazańców. Jednak możesz być na tyle mądry i zaskoczyć nim z zamku. Wow! Powrócisz do swojej głównej postaci, a twoi wrogowie przestaną istnieć. Teraz nadszedł czas na imprezę. Podejdź do upuszczonych przedmiotów węża i podnieś je. Otwórz swój ekwipunek i wybierz butelkę wina. Na zdrowie. Hi. I'm observing you all. How are things? You have my permission to leave. Epilog. Gratulacje. Opanowałeś 4 podstawowe klasy w Gotiku. Jeśli nadal nie masz dość, oto kilka wskazówek, jeśli chcesz podróżować po świecie Gotik. Świat w Gotik nie jest obecnie zbyt gęsto zaludniony, ale możesz wędrować do dowolnie wybranej lokacji. Jedna prośba, nie wystawiaj mi rachunku za zniszczone buty. Drogi mogą stać się długie i monotonne. Aby skrócić swoje podróże, spróbuj użyć klawiszy od 5 do 9. Przenoszą one twoją aktywną postać gracza do ciekawych lokacji. Bądź jednak świadomym graczem i przygotuj swoją broń i zaklęcia. Nigdy nie chodź sam do lasu. Śmiercionośne cieniostwory szybko zakończą wędrówkę każdego niefrasobliwego poszukiwacza przygód. I nigdy nie zapomnij o ręczniku. Powodzenia i miłej zabawy. Postscriptum. Proszę zwróć uwagę, że grasz w wersję pre-alpha Gothic. Oznacza to, że wciąż wymaga ona dopracowania pod względem wydajności, jest wiele błędów, które musimy naprawić, a rozgrywka nie jest jeszcze ukończona. Do zobaczenia na premierze.
Czytał Marek Walczak.